Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku, do którego przybierałam się bardzo długo i nie mogłam jakoś się przybrać, po prostu jakoś okoliczności nie sprzyjały. Ale dzisiaj przychodzę do Was z tak długo wyczekiwanym Q&A i przepraszam Was bardzo za te takie, wiecie, zwłokę, opóźnienie, ale no po prostu jakoś nie szło mi to z tym po drodze. Nie chcę przedłużać, więc zaczynamy, bo mam, słuchajcie, kilkanaście pytań, takich najważniejszych, które wybrałam, najciekawszych i które bardzo się też powtarzały, więc wybrałam kilkanaście, więc jest co opowiadać, będę się starała szybko to zrobić. Pierwsze, słuchajcie, moje wady i zalety. Ciężko to tak samemu o sobie jest powiedzieć, najlepiej jakby to ktoś opowiedział, kto mnie dobrze zna, ale na pewno nie wiem, do czego to zaliczyć, bo myślę, że trochę jest to wadą, a trochę zaletą. Jestem mega uparta, chociaż z wiekiem stałam się bardziej taka kompromisowa. Chodzi o to, że czasem ten upór pomaga nam w jakimś, wiecie, dążeniu do celu, realizacji swoich planów, a czasem po prostu nas tak zaślepia, że jest on taki, wiecie, przeszkadza nam. Także upór tutaj ma dwie strony, że tak powiem, i tak jestem uparta, zdarza się, ale jednak już teraz dojrzałam do tego etapu, że potrafię pójść na kompromis. Jeśli chodzi jeszcze o wady, to słuchajcie, czasem po prostu wydaje mi się, że za łatwo odpuszczam pewne rzeczy. Czasem takiej nie mam wiary w siebie. Mam takie dni, że jestem mega zmobilizowana, ale czasem właśnie mam tak, że mówię, nie, no to jest dla mnie za ciężkie, za trudne, za bardzo wymagające, nie dam rady i czasem za szybko się tak poddaję, mi się wydaje, chociaż jestem z osób takich bardziej walczących wręcz, ale są sytuacje, w których jednak się poddaję. I czasem mam też tak, że coś mnie potrafi łatwo zniechęcić, a właściwie że ktoś coś powie i ja się tak szybko zniechęcę i to mnie zawsze denerwuje. Jeśli chodzi o zalety, to myślę, że to, że bardzo przyciągam do siebie ludzi. Ludzie do mnie idą, ludzie mi ufają, ludzie przy pierwszym takim kontakcie ze mną zaraz rozmawiają na takie naprawdę prywatne czasem sprawy i to takie jest bardzo miłe dla mnie, że wzbudzam zaufanie. I często naprawdę wydaje mi się, że w ten sposób pomagam ludziom, bo nieraz naprawdę ktoś zupełnie obcy się przede mną otworzy, ja mu coś doradzę, podpowiem, albo wystarczy, że wysłucham czy porozmawiam i naprawdę komuś to dobrze, po prostu dobrze na tą osobę wpływa. Jeśli chodzi jeszcze o zalety, też tutaj bym to podzieliła i na zaletę, i na wadę. Punktualność. Słuchajcie, jestem punktualna. Nienawidzę się spóźniać i nienawidzę, jak ktoś się spóźnia. Po prostu zawsze wychodzę wcześniej. Jestem często przed czasem, ale nie lubię się spóźniać i też jakby wymagam tego samego od innych. Oczywiście nie mówię tu o skrajnych przypadkach jakichś, wiecie, losowych, gdzie coś się wydarzy i nie mamy na to wpływu, tak? Ale w takim normalnej codzienności, no to ta punktualność jest dla mnie mega ważna. Idę dalej, bo mogłabym o tym dużo gadać, natomiast jeszcze chodzi o zaletę, dodałabym to, że dużo się uśmiecham i dużo tak właśnie takiej pozytywnej energii wytwarzam wokół ludzi, natomiast ja też czasem mam gorszy dzień i wiecie, nie jestem automatem, ale wydaje mi się, że właśnie ta taka otwartość i ta pozytywna energia to jest taki duży pozytyw w moim przypadku. Następne, moje nałogi. Słuchajcie, zastanawiałam się nad tym pytaniem. Wydaje mi się, że nie mam jakichś nałogów. Nie piję, nie palę, nie piję w sensie, wiecie, piję bardzo sporadycznie. I ja nie piję w ogóle mocnych alkoholi, nie piję wódki, nie piję whisky, nie piję żadnych tam jeszcze mocniejszych trunków, nawet nie znam się za bardzo. Jedyny alkohol, jaki ja piję, to jest wino
okazjonalnie, wiecie, szampan, jak jest jakaś uroczystość i słodki drink, nie wiem, na wakacjach, ale to jest też bardzo mało, nie to, że cały czas, codziennie, co chwilę, tylko to jest naprawdę, to są, wiecie, 3 drinki przez wakacje, także piję bardzo mało, mam bardzo przez to słabą głowę, bo piję rzadko i właśnie słabe alkohole, więc teraz nawet jak wypiję lampkę wina, to po prostu zasypiam po niej. Co jeszcze? Jeszcze właśnie, zmieniło się u mnie to, że nie przepadam już za właśnie piciem alkoholu, nawet tej lampki wina na jakichś imprezach. Bardziej lubię sobie wypić lampkę wina w taki jesienny, zimowy, chłodny wieczór, gdzie siadam już sobie w domu w ciszy pod kocykiem wieczorem, gdzie wszystko już jest zrobione, ogarnięte po całym dniu, jest weekend, siadam sobie pod kocykiem, włączam sobie jakiś, wiecie, film i wtedy właśnie na takie rozgrzanie ta lampka wina. To jest wtedy fajne, tak lubię, czy z mężem, czy nawet tak po prostu sobie taki wieczór zrobić, tą jedną lampkę wina wypić w taki właśnie jesienny, ponury dzień i tak na rozgrzanie i to mi zupełnie wystarcza. Raz kiedyś właśnie już to takie imprezowe picie niekoniecznie. Wolę tą jedną lampkę taką, wiecie, w domowym zaciszu. Jeśli chodzi jeszcze o nałogi, nie palę i nigdy nie paliłam. Kawa, herbata, bo o to też pytaliście, o tego typu, że tak powiem, nie wiem, używki. Słuchajcie, no piję herbatę jak każdy normalny człowiek. Przez całe lato w ogóle prawie nie piłam, bo mieliśmy upalne lato i piłam głównie wodę. Teraz w te jesienne wieczory właśnie sobie robię wieczorem herbatę z cytrynką. Nie piję jej dużo. Kawę piję jedną dziennie i to bardzo słabą, więc też nie uważam to za nauk. Także no chyba nie mam jakichś takich nałogów. Ograniczam słodycze, jem je oczywiście, ale bardzo ograniczam i myślę, że nie mam takich właśnie nałogów, nawet jedzeniowych. Ile masz lat? 38. Dajcie znać, czy byście trafili w ten mój wiek. Nie, ja wielokrotnie powtarzałam we vlogach, ile mam lat, także myślę, że to żadne odkrycie. Kim jesteś z wykształcenia? No słuchajcie, to pytanie mi zawsze sprawia problem, bo właśnie, wiecie, w dzisiejszych czasach to łatwo jest określić wykształcenie, jak ktoś jest lekarzem, prawnikiem, nie wiem, wiecie, tego typu ma zawód. Natomiast mam wykształcenie wyższe, magisterskie i ja po prostu skończyłam kilka kierunków studiów, miałam też takie podwójne te kierunki robiłam, więc przez to jest mi ciężko stwierdzić. Natomiast jakie studia skończyłam? Skończyłam francuski z pedagogiką wczesnoszkolną, także język obcy i pedagogika, czyli można by powiedzieć, że nauczyciel. Następnie skończyłam, słuchajcie, finanse i przedsiębiorczość i finanse międzynarodowe. Także tutaj takie już bardziej finansowe sprawy, związane z bankowością, no ciężko stwierdzić, jakby to powiedzieć, ten zawód określić, ale no tak Wam opowiadam, żebyście mieli jakieś takie rozeznanie. Słuchajcie, następne pytanie. Czy jesteś zakupocholiczką? Myślę, że nie. Normalnie robię zakupy jak każdy człowiek, to co potrzeba. Kupuję, czasem może się wydawać, że dużo kupuję, dlatego że na przykład jednorazowo dużo kupuję. Ale ja powiem Wam tak, nie lubię chodzić na zakupy takie, wiecie, w sklepie. Dużo robię zakupy online. I też ja robię takimi partiami zakupy. Kończy mi się sporo rzeczy z chemii, to właśnie dużą paczkę z Rossmana czy skądś tam zamawiam.
Kończą mi się kosmetyki, to też więcej zamawiam, albo jak jest jakaś promocja, to żeby, wiecie, mieć już coś tam w zapasie taniej kupionego. Kupuję dużymi jakby partiami ubrania, bo mam 2 dzieci, które rosną po prostu w oczach i cały czas na nich są za małe, jak nie spodnie, to bluzka za krótka, to coś tam, więc dla dzieci też kupuję już więcej. Ja nie kupuję po jednej bluzeczce, tylko już kupuję ileś tych bluzek, ileś par spodni, więc przez to się wydaje dużo, bo ja kupuję raz na jakiś czas, ale właśnie w większej ilości. Także tak to u mnie wygląda. W jakim wieku masz dzieci? 12 lat i 5 lat. Także mam 2 chłopców. 2 synów, 12 i 5 lat. Następne pytanie mam wypisane w telefonie, więc zerkam. Jak często kupujesz ciuchy? No ciężko mi to jest określić, bo właśnie kupuję wtedy, kiedy je potrzeba, kiedy są za małe, albo zniszczone, albo właśnie coś tam potrzebuję do swojej szafy, bo właśnie już mam takie, wiecie, sprane, nieładne, zniszczone, to kupuję też właśnie sobie wtedy, jak jest potrzeba po prostu. Jak często kupujesz kosmetyki? No to dokładnie to samo. Jak mi się coś kończy, to kupuję i kupuję czasem 1, czasem 2 opakowania, w zależności też od ceny, od promocji. Czy mi kosmetyk dany służy, czy nie, to sobie robię zapas lub nie. Kawa i ploty przy winku, czy szalona noc w obcym mieście? Nie wiem, co kryje się pod stwierdzeniem szalona noc w obcym mieście. Ale chyba jednak wybrałabym kawę i ploty przy winku, taką, wiecie, popołudniową, wieczorową porą. Lot balonem czy wodolot? Lot balonem. Leciałam już balonem. Taka ciekawostka, bardzo fajne przeżycie. Było to bardzo dawno temu, ale lubię podziwiać widoki właśnie z góry. Bycie sobą wbrew innym, czy udawanie kogoś innego? No oczywiście, że bycie sobą wbrew innym, dlatego że wiecie, to nie jest łatwe, tak? Natomiast ja uważam, że należy być sobą i nie zmieniać się na siłę. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś wady, które nam przeszkadzają, faktycznie nie są fajne, no to warto nad sobą pracować, tak? I ja też nad sobą pracuję. Natomiast nie uważam, żeby człowiek powinien się podporządkować innym. No niekoniecznie. I tak samo, wiecie, fajnie jest być sobą, ludzie to doceniają i też myślę, że w dzisiejszym świecie każdy z nas ma wokół siebie gdzieś takie osoby, którym nie podoba się coś tam w nas, czy w naszym zachowaniu. I czy my się zmieniamy pod dyktando tych osób? No nie. Także wiecie, no bycie sobą, to na pewno. Czy naturalność wyklucza dbanie o siebie, na przykład robienie różnych zabiegów? Nie. Uważam, że naturalność jest bardzo fajna. Ja staram się u siebie tę naturalność zachować. Ja nigdy nie byłam fanką, słuchajcie, jakichś mocnych makijaży. Mnie się podobają u kogoś, jak najbardziej. Natomiast ja nigdy się mocno nie malowałam, nie czułam takiej potrzeby, nie czuję się dobrze w takim mocnym makijażu. Ja jak robię w ogóle na co dzień, często nie robię tego makijażu, co możecie zauważyć, ale staram się dbać o skórę, pielęgnować ją, żeby właśnie dobrze wyglądać bez tego makijażu i nie wstydzić się wyjść do sklepu bez makijażu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że fajnie jest, jak się zrobi ten makijaż na jakieś super wyjście i jest wtedy efekt wow, to jest super, bo jak tak na co dzień się mocno maluje człowiek, to wiecie, no nie ma tego efektu wow, tak, bo jest codziennie tak samo. A trzecia sprawa jest taka, że no ja jestem fanką pielęgnacji, więc u mnie jest, wiecie, bzik na punkcie pielęgnacji znacznie większy niż na punkcie makijażu, co nie oznacza, że nie lubię się malować, bo lubię, nie zawsze mi się chce. U mnie to jest problem z tym, wiecie, chceniem, ale mam dzień, że mam ochotę się umalować i wtedy, wiecie, sobie coś tam zrobię na tej twarzy i jest fajnie, ale to muszę mieć też natchnienie i właśnie tak to wygląda. Ale jeżeli się maluje, to delikatnie.
A jeśli chodzi o zabiegi, nie wykluczam żadnych zabiegów, ale zabiegi takie typowo pielęgnacyjne. Na przykład mam takie na myśli 2 zabiegi, które ja bym sobie chciała zrobić za jakiś czas. Takie bardziej oczyszczające twarz i poprawiające taki, wiecie, ogólny stan skóry. Natomiast nie czuję potrzeby robienia zabiegów jakichś takich typowych z medycyny estetycznej, upiększających, jakichś makijaży permanentnych, powiększania ust i tego typu rzeczy, to nie czuję absolutnie takiej potrzeby. Kolejne pytanie, gdybyś miała zmienić zawód, to na jaki? No powiem Wam, że to jest mega trudne pytanie, bo ja jestem taką osobą, która cały czas się czegoś nowego uczy, która cały czas coś robi. I ja bym chciała tyle rzeczy robić, słuchajcie, że mnie by życia zabrakło na nauczenie się tego wszystkiego, wyrobienie kwalifikacji i na pracę w tym wszystkim, co ja bym chciała. Ale zawsze chciałam, tak po cichu gdzieś tam marzyłam o byciu lekarzem albo położną, o takim zawodzie, wiecie, który ma jakąś misję, niesie, ale właśnie gdzieś te medyczne zawody zawsze za mną chodziły, a z takich mniej tutaj nie wiem jak to powiedzieć, żeby wiecie, to źle nie zabrzmiało, ale no to jest bardzo ambitny i bardzo taki wymagający zawód, tak? Natomiast takich troszkę mniej wymagających to bardziej z pasji, takie, znaczy to nie jest na dzień dzisiejszy moja pasja, ale wydaje mi się, żeby była, gdybym zaczęła to robić, to chciałabym być taką piękną florystką, która piękne kwiaty robi, piękne bukiety, pięknie tak wiecie, żeby się w to wczuć, żeby to była pasja właśnie taka. A trzeci właściwie taki zawód to jest aktorstwo. Także takie zawody bym mogła mieć. Ale życie się potoczyło nieco inaczej i moje wybory. Kolejne pytanie, jeśli nie Łódź, to jakie miasto? No słuchajcie, no Paryż, wiecie, no Francja zawsze była bliska memu sercu, ja wiem, że teraz się tam nie najlepiej dzieje, ale ja cały czas pamiętam tę Francję taką, wiecie, sprzed tych czasów, kiedy, wiecie, był ten napływ do Europy różnych tam, wiecie, kultur i tego wszystkiego, gdzie było naprawdę super, chociaż nie uważam, żeby teraz nie było super, ale wiecie, no jest mniej bezpiecznie na pewno. Ale tak, Paryż, wiecie, no ten język mój francuski, no ja bardzo lubię kulturę francuską, także Paryż, a jak nie Paryż, to też jakieś miasteczko mogłoby być mniejsze, gdzieś na południu Francji, ale ogólnie ta kultura francuska mnie bardzo ciągnie. Dlaczego kobiety w siebie nie wierzą? Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest takie pytanie bardzo takie do dzisiejszych czasów odpowiednie i ja mam wrażenie, że to mężczyźni wierzą bardziej w siebie. Nie to, że kobiety nie wierzą w siebie w ogóle, ale zdecydowanie mają mniejszą pewność siebie niż mężczyźni. Ja to widzę na przykład po, nie wiem, po pracy, gdzie na przykład kobieta szuka pracy i mężczyzna szuka pracy, albo już pracuje w nowym miejscu. Zupełnie to są inne zachowania. Mężczyźni mają większą wiarę w siebie i większy spokój. Kobiety bardziej się stresują, bardziej tak wiecie, się zastanawiają o jejkuś. Także tak samo na przykład jak wysyłają, nie wiem, CV i właśnie mężczyzna, jest ileś tam wymagań na daną ofertę pracy i mężczyzna na przykład spełnia, nie wiem, 5 na 7, to on powie, ok, wysyłam, tego się douczę, coś tamtego, nie, będzie ok, poradzę sobie. A kobieta powie, o, na te 2 nie spełniam wymagania, to już nie dam rady, w ogóle nie mam co wysyłać tego CV. Na takiej zasadzie, tak często zauważam, że to tak jest. I wydaje mi się, że właśnie to mężczyźni mają większą wiarę w siebie, kobiety też w siebie wierzą, ale nie aż tak bardzo. I słuchajcie, mamy ostatnie pytanie.
Twój plan życia, jaki jest Twój plan życia za 15 lat? No, to jest bardzo, tutaj można popłynąć z tym pytaniem. Słuchajcie, za 15 lat, no to już będę miała dorosłe dzieci, więc to też inaczej można te plany życiowe ułożyć. No, plan jest taki, że będę ja, mój mąż, moje dzieci, cała rodzina, przede wszystkim, że będziemy zdrowi, żebyśmy mogli realizować swoje marzenia i planować. Natomiast plan jest taki, że fajnie by było mieć takie właśnie zdrowe, spokojne życie, dużo podróżować, a nawet zamieszkać w innym kraju, ale niekoniecznie tak na stałe, tylko żeby tak właśnie na przykład sobie mieszkać pół roku czy kilka miesięcy w Polsce i pół roku właśnie gdzieś tam za granicą. Z jednej strony chciałabym tak podróżować po różnych krajach, mieszkać miesiąc tu, wiecie, czy 3 miesiące tu, 3 miesiące tu, ale z drugiej strony chciałabym też właśnie mieć taki, że tak powiem, stały dom w innym kraju, w ciepłym na pewno, gdzie jest piękna pogoda, 300 dni w roku świeci słońce i chciałabym właśnie tam mieć swój taki domek nieduży, jakiś tam, wiecie, ogródeczek, takie spokojne życie, nawet właśnie w jakimś malutkim miasteczku, w wiosce, ale właśnie coś mnie chyba trochę ucięło, ale wracam. Także słuchajcie, no chciałabym z jednej strony mieszkać, tak wiecie, sobie podróżować co miesiąc gdzieś indziej do innego kraju, ale z drugiej strony chciałabym tak osiąść gdzieś w jakimś małym miasteczku, a nawet wiosce, jakimś ciepłym miejscu oczywiście, i mieć swój mały domek, kawałeczek ogródka i takie już, wiecie, spokojne życie sobie prowadzić. Tam, wiecie, marzy mi się, wiecie, jakieś na podwórku drzewko, nie wiem, cytrynowe, oliwkowe, takie, wiecie, bardziej egzotyczne, co u nas nie rośnie tak na co dzień, jakieś, wiecie, nie wiem, drzewko z granatem, czy właśnie mandarynka, pomarańcza, tego typu. I właśnie tak bym sobie chciała mieszkać, mieć taki domeczek i takie spokojne życie prowadzić. To jest moje marzenie. Wracać oczywiście do Polski też, ale tak sobie pomieszkać jakiś czas. Nawet ja nie mówię nie na stałe, ale nie wiem, za 2-3 lata tak właśnie nawet za granicą sobie pomieszkać w takiej właśnie małym miasteczku, mieć dostęp do wszystkiego. Trochę chyba nawet bardzo bym chciała mieszkać na wyspie, tylko tutaj zawsze, ja to wiecie, jestem taka, że bardzo planuję naprzód i bardzo też tak racjonalnie do pewnych rzeczy podchodzę i mam bardzo dużo marzeń, ale też tak rozdzielam te marzenia na marzenia i takie, wiecie, rozsądne marzenia, że tak powiem, bo marzy mi się takie beztroskie życie na wyspie, ale z drugiej strony sobie myślę, fajnie by było, żeby to była, wiecie, mała wysepka i tak kameralnie, ale z drugiej strony, wiecie, na małych wysepkach, nie wiem, nie ma takiej dostępności do lekarza, do szpitala, do tego typu rzeczy i za chwilę mi się w głowie załącza, a może lepiej by było mieszkać na większej wyspie albo gdzieś na kontynencie, żeby, wiecie, ta dostępność była, nie? Bo jednak to są ważne rzeczy. Także, no ja mam takie, ale no mówię, takie rozkminy, że tak powiem, zdroworozsądkowe, tym bardziej jak to ma być za 15 lat, ja już też będę starsza i wiecie, no na pewno będę potrzebowała tej opieki medycznej, bo już jej potrzebuję, już biorę pewne leki na stałe, mam pewne tam swoje problemy zdrowotne. Więc ja to tak właśnie zdroworozsądkowo do tego podchodzę, ale gdybym miała na to nie zwracać uwagi, to wybrałabym małą wysepkę kameralną w pięknym, urokliwym miejscu, także tak to wygląda, ale to nie oznacza, że to się nie da zrealizować, bo wiecie, na wyspach są też, na większych troszkę może, ale są też szpitale, jest ten dostęp do medycyny, także wszystko jest do zrobienia, także plan na życie za 15 lat, zdrowa rodzina, zdrowa ja i właśnie takie pomieszkiwanie w ciepłych krajach, gdzieś troszeczkę zaznania innego życia, innej kultury, takiego, wiecie, spokojnego już życia, bez tej gonitwy za pracą, wiecie, za dziećmi, za ich edukacją, bo teraz się na tym skupiam.
I to jest fajne, każdy wiek ma swoje, wiecie, uroki, właśnie najpierw takie wczesne macierzyństwo, później takie, wiecie, już troszeczkę starsze, odchowane, że tak powiem, dzieci, ale właśnie wymagające dużej też takiej opieki i zatroszczenie się o ich edukację, a później właśnie, gdy dzieci już tak dorosną, no to takie bardziej skupienie się na sobie, ale też w bliskim kontakcie jednak z tymi dziećmi, także no, życie składa się z wielu etapów i każdy ma swoje uroki. Także ja to tak do tego podchodzę. Dobrze, kochani, dziękuję Wam za te pytania. Za jakiś czas na pewno zrobimy sobie znów takie Q&A. Natomiast teraz postaram się, żeby w październiku pojawił się live. We wrześniu mi nie wyszedł w tą pierwszą sobotę, ponieważ mieliśmy coś właśnie tak, ten weekend bardzo taki poza domem, ale postaram się, żeby w październiku był live. Mam nadzieję, że na niego dotrzecie w pierwszą sobotę października o godzinie 20. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, że nic nam nie pokrzyżuje planów. A ja dziękuję Wam serdecznie za te pytania. Jeżeli jeszcze jakieś Wam się będą nasuwały, to piszcie pod filmami czy na Instagramie. Przypominam, że na Instagramie jestem pod tą samą nazwą Kolorowa Realistka. Znajdziecie mnie, zapraszam Was do obserwowania mojego profilu i dziękuję za te bardzo fajne pytania. Mam nadzieję, że dzięki temu troszeczkę mnie bardziej poznaliście i widzimy się w kolejnym filmiku, już pewnie vlogu. Do zobaczenia, do usłyszenia, buziaki, pa pa!